Cześć! Dzisiaj witam Was z Pleszewa. Z tego odcinka dowiecie się, z czego się składa i czym jest 15-minutowe miasto. Pleszew jest miastem, w którym mieszka obecnie około 16 tysięcy mieszkańców. Budżet to ponad 170 milionów złotych. Historia osadnictwa na tych ziemiach sięga IX wieku przed naszą erą, natomiast pierwsza oficjalna wzmianka o mieście datowana jest na 2 października 1283 roku. Było to miasto prywatne należące do kasztelana Filipa Ścielczy. Obecnie Pleszew jest pierwszym polskim 15-minutowym miastem. Koncepcja miasta 15-minutowego pojawia się w roku 2016. Profesor Carlos Moreno określił tą oraz zamknął w jednej spójnej definicji. Lata tworzenia przestrzeni urbanistycznej zawsze polegały na tym, że tworzono strefy oddzielne, typu strefa, gdzie pracujemy, strefa, gdzie chodzimy na zakupy, strefa, gdzie mieszkamy, gdzie jest urząd oraz gdzie jest kultura. W koncepcji miasta 15-minutowego chodzi o to, ażeby te wszystkie funkcje były kompaktowe, zamknięte w 15 minutach naszego spaceru albo jazdy rowerem. W ten sposób tworzy się kompaktowe, zamknięte, często również samowystarczalne, zielone miasto, które określamy miastem 15-minutowym. Sprawdźmy, jak te 15 minut działa w Pleszewie. Dzień dobry, panie burmistrzu. Witam, dzień dobry. Panie burmistrzu, Pleszew, 15 minut, miasto kompaktowe. Jak to jest z tą koncepcją i z tym pierwszym w Polsce miastem, które nazwało się miastem 15-minutowym? W 2019 roku, 2018 szukaliśmy pewnego pomysłu na miasto i stwierdziliśmy, że taką niszą jest jego wielkość. My od samego początku twierdziliśmy, że nasza wielkość, niewielka wielkość tego miasta, dostęp do instytucji wszystkich publicznych, handlowych jest dla nas atutem. Bardzo często porównywaliśmy prywatne życie naszych kolegów, koleżanek w dużych miastach w Poznaniu, gdzie dotarcie do tych wszystkich instytucji, biblioteki, zajezdni kultury, szkoły muzycznej, basen, szkoły podstawowe, żłobki zajmuje sporo czasu, natomiast w Pleszewie, jak to popatrzyliśmy na mapę i z własnego doświadczenia, to jest w ciągu maksymalnie 15 minut. I ta nasza polityka, działalność inwestycyjna, ale w chwili obecnej już społeczna, nakierunkowana jest na to, żeby stwarzać warunki do tego, żeby po pierwsze jeździć po mieście rowerami, poza tym korzystać z komunikacji publicznej, która również została utworzona 3-4 lata temu, oraz inne rozwiązania, które mają sprzyjać ludziom. To ma być małe, wygodne miejsce do życia. No tak, sam koncept nie jest nowy. Nabrał swojego nowego blasku, rok 16, profesor Moreno określił te 15 minut, zdefiniował również jakieś filary. Jakie są Wasze filary tych 15 minut? Czy one są spójne z profesorem Moreno, czy może są takie trochę inne, pleszewskie? Znaczy, na pewno ja zawsze podkreślam, każde miasto ma swoje 15 minut, tak? W badaniach profesora Moreno to Paryż jest tą ikoną miasta 15-minutowego. W Polsce dołączył do tego Kraków, Warszawa, Poznań, chce być i zawsze mówię o tych swoich 15 minutach. My najpierw wykorzystaliśmy własne zasoby, ale z drugiej strony to, co ważne dla każdego człowieka, to jest mieszkanie, edukacja i zdrowie. To są te 3 filary, które rozwijaliśmy w ciągu ostatnich 5 lat. Szeroko rozbudowana polityka mieszkaniowa. Teraz pewnie jesteśmy bardziej znani z budownictwa wielorodzinnego, publicznego budownictwa wielorodzinnego w kraju. Edukacja, spore nakłady, nie tylko inwestycyjne, ale i społeczne, miękkie. No i wsparcie szpitala, który jest powiatowy. Wokół tego zaczęliśmy budować oczywiście ścieżki rowerowe, pewna zmiana polityki parkingowej. Pierwsi zaczęliśmy świadomie wdrażać tą filozofię, politykę, ideę. Natomiast takich miast jest, w sumie gmin jest 2,5 tysiąca. Tak, każde miasto, tak jak wcześniej wspomniałem, każde miasto ma swoje 15 minut. Nie wynosicie osób poza miasto, próbujecie ich koncentrować, to jest właśnie przykład tego, że ta suburbanizacja, która jest zmorą
wszystkich polskich miast na przykładzie akurat Pleszewa i tych budynków wielorodzinnych pokazuje, że my wszystkie budynki wielorodzinne lokalizujemy w przestrzeniach w centrum miasta, tam gdzie jest pełne uzbrojenie, gdzie jest blisko do szkół, do przedszkoli, różne formy tego budownictwa, bo to jest budowa od początku, to jest renowacja zabytkowych kamienic i tu faktycznie można powiedzieć, że ta idea zacieśniania funkcji bez rozlewania się miasta na zewnątrz jest realizowana. Panie burmistrzu, 3, 2, 1 złote rady dla tych samorządowców, włodarzy, burmistrzów, prezydentów, wójtów, którzy chcieliby również u siebie tworzyć koncepcję 15 minut, ale nie tylko taką z nazwy, ale taką prawdziwą, która przekuje potem się na ten dobrostan, tą partycypację, zaangażowanie oraz szczęśliwość mieszkańców. Znaczy ja bym nie chciał tylko ograniczyć się, bo to są uniwersalne zasady, uniwersalne rozwiązania w funkcjonowaniu każdego miasta, to przede wszystkim dobrzy współpracownicy. Jeśli nie ma się tego teamu, grupy ludzi, z którymi można pracować o różnych charakterach, o różnych wizjach, ale ta różnorodność jest ważna. Druga, to co widzę z perspektywy, to transfer wiedzy z zewnątrz. Bez transferu, bez pewnych koncepcji, umiejętności i spojrzenia na miasto ludzi z zewnątrz, trudno mówić o rozwoju. Nie mając oczywiście ośrodka akademickiego. My widzimy, jak pomogły nam na przykład wizyty studyjne, jak pomogły nam analizy różnego rodzaju rozwiązań, które się sprawdziły, ale co najważniejsze, które się nie sprawdziły, na przykład na zachodzie Europy. Tak więc to są takie rzeczy i szukać niszy. To są te 3 rzeczy. My nie rywalizujemy z dużymi miastami. To też są głosy krytyki, że nie chcemy, nie wiem, realizować dużych przedsięwzięć sportowych, wielkich hal, klubów sportowych w Ekstraklasie i tak dalej. Natomiast to ma być małe miasto wygodne do życia. Skoro komunikacja między dużymi miastami, czy w ogóle miastami, zwłaszcza Wielkopolskę, to jest co 30 km, pewne usługi one będą zrealizowane tu na miejscu, a pewne są miasta większe, wyższego rzędu, gdzie są realizowane. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję. Życzę dalej tej samej drogi i mi osobiście ten koncept tego miasta jednak bardziej społecznego, nie technologicznego, partycypacyjnego bardzo mi się podoba. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A jak to miasto 15-minutowe widzą jego mieszkańcy? Dzień dobry, szanowne panie. Czy panie mieszkają w Pleszewie? Tak. Mam jedno pytanie. Czy mieszkają panie w mieście, gdzie wszystko, co jest dla was najważniejsze, znajduje się w takim przeciągu 15 minut chodząc albo jadąc rowerem? Tak. Czyli śmiało mogę powiedzieć, że Pleszew jest miastem 15-minutowym? Tak. Tak. Dziękuję serdecznie i zapraszam na kanał Miasto Miasto. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Proszę pana, jest pan mieszkańcem Pleszewa? Tak. Proszę pana, czy uważa pan, że Pleszew jest miastem, że chodząc na własnych nogach albo jadąc rowerem, wszystkie dla pana najważniejsze usługi są w odległości 15 minut? Chyba tak. Tak? Tak. Dziękuję panu bardzo. Życzę miłego dnia i zdrowia życzę. No dobra, to czas teraz sprawdzić, jak faktycznie wygląda to 15 minut do podstawowych usług w mieście Pleszew. I próbujemy zmierzyć czas, jaki będzie nam niezbędny. Test zaliczony. 8 minut. Kolejne lokalizacje, które są ważne z punktu widzenia mieszkańca. Szpital ratunkowy. Wyznaczamy sobie trasę. 30 minut na piechotę, 8 minut rowerem. Pozostałe lokalizacje, jak widzicie na mapie, są w odległości około 15 minut od miejsca, z którego dokonywaliśmy testu. Nasza wizyta w Pleszewie dobiega końca. Pierwsze polskie miasto 15-minutowe. Co odróżnia Pleszew od innych miast tej wielkości, to skutecznie realizowana strategia miasta kompaktowego, zielonego, otwartego, współtworzonego, gdzie każdy mieszkaniec ma szansę na dostęp do podstawowych usług, takich jak kultura, zdrowie, w ciągu 15 minut spaceru albo jazdy rowerem.
Komentujcie, dzielcie się swoimi opiniami o tego typu konceptach. Lajkujcie nas, udostępniajcie i koniecznie czekam na Wasze komentarze pod najnowszym odcinkiem na YouTubie. Do zobaczenia!